Słabo mi to pakowanie idzie. Nawet z pomocą mojego koleżki, który tylko patrzy. I jeszcze do tego pytania zadaje. Co to jest? Co to? Czy to dostanę? Że chyba czegoś takiego nigdy nie grali. Gość pyta mnie, czy ja, wiecie, od nich jestem. Z ich tak zwanej parafii. Czy muzułmanin. No mówi, że no nie muzułmanin, tak jak faktycznie jest. Przynosi kuchenkę gazową. Pierwsza ciężarówka na autostopie. No zobaczymy, czy to kurde wyjdzie. Nie wierzę, ty mordo. Tam ich 4 jest i on się zatrzymał. Witam Państwa bardzo serdecznie z odcinka 6. Mauretania. Jak to daleko? Który się smaży jak kurczak na rożnie, bo źle obliczył trajektorię, biorąc tylko pod uwagę wiatr, zapominając pamiętając o wschodzie, czyli o wschodzie słońca, ale zapominając o tym, że jak słońce wędruje, to idzie do góry i ogólnie niezależnie od tego, czy masz jakiś budynek, czy nie, to i tak jak ci przypali, to przypali ci normalnie tak, że nie będziesz w stanie w ogóle spać. A jesteśmy w takiej części Mauretanii, że jest tutaj naprawdę gorąco. Wstajemy, ogarniamy się i jedziemy do miejscowości Atar, żeby zorganizować sobie tam nocleg i uprać trochę rzeczy, bo wszystko jest brudne. Nie wiem w ogóle, jak wygląda moja twarz. Wszystko mam brudne, no wszystko jest w piachu. Słuchajcie, no mercy, no mercy. Takie życie. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby kierownicze sandały się nie spaliły, moi drodzy. Zapraszam. Moi drodzy, my się lubimy. To nie podlega wątpliwości, bo gdyby was tutaj nie było, no to by to było wymowne. Gdyby mnie tutaj też nie było, też to by było wymowne. Nie pytajcie, gdzie znalazłem tę miejscówkę. Ta miejscówka znalazła mnie. 4:30 ląduję. Myślę, że o 5:00. Czekajcie, bo nie mogę tego otworzyć. Jest takie wietrzysko. O 5:00 to ja może postawiłem już ten namiot. Trochę mi to zajęło z tym wiatrem. O Jezu. Coś się zatnie to. Jesteśmy w takiej miejscowie, że tutaj to już nie wiem, czy Marco Polo zaglądał. Tak to wygląda. To miejsce mnie znalazło. Już mi się w głowie zakręciło, jak wstałem tak szybko. Zobaczcie, to są stare chaty, metodą tradycyjną budowane, ale trzeba zaznaczyć, że te miejsce, w którym teraz jesteśmy i nieopodal tutaj, to wszystko szlaki, przez które szły niegdyś karawany. Szlak jedwabny, coś wam to mówi? Tak jest, z Bliskiego Wschodu między innymi. Szli aż tutaj. O, przyjechaliśmy stamtąd. Ale chata surowa, co? O kurde. A ja się zbieram. Mogłem w tym budynku postawić, ale ten budynek jakoś mi tam niehigienicznie na pierwszy rzut oka zabrzmiał, więc jakoś tak odpuściłem. No dobra, trzeba to wszystko poukładać teraz, odpocząć chwilę i się zbierać, bo piekło, ale jest tutaj gorąco. Wow. A wy obserwujcie, może gdzieś znajdziemy róże pustyni. Mam tu pomocnika.
To chyba on od rana z 3 razy przychodził, wołał mnie. A ja tutaj teraz tłumaczę mu, że nie jestem z jego tak zwanej parafii. Ziomek nie może zrozumieć, ale bardzo ładnie śpiewa. Can you sing Koran? Ali. Ali, aku Ali Shom. So I'm from Mauritania. Oui. Mauritania, moi c'est vrai, le moi, le but. Nous le soir, tab, from tab. Oui. Nasz przewodnik. Słabo mi to pakowanie idzie. Nawet z pomocą mojego koleżki, który tylko patrzy. I jeszcze do tego pytania zadaje. Co to jest? Co to? Czy to dostanę? Czy to mogę? Ja mówię nie, bo to mam tylko jedno. Jak większość. No dobra, ale jeszcze chwilkę i się zawijamy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina. I właśnie tak leci dzień z Alim, z moim przyjacielem, który chciałby mi zabrać wszystko. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Take bread. Do it. No, take it. Chciałeś pieniądze? Bierz na jedzenie. Bierz jedzenie. Chciałeś jedzenie, to masz jedzenie, jak to mówił. Czekaj. Ja zaraz. Wszystko by chciał. Kamerę by chciał. Kosmetyki by chciał. Wszystko. Magnum 32. Lokomotywa. Mam tylko nadzieję. Salam alejkum, mordo. Mam tylko nadzieję jedną na to, że... Ojejku, tutaj te dzieci... One bardzo dużo żebrają. Witam. Polonia. Słuchajcie. Chłopaki, nie męczcie kierownika, bo kierownik dzisiaj na deficycie. Na deficycie, moi drodzy. Tak wygląda czoma. Gdyby nie ten pociąg, to by tej czomy tutaj nie było. Oh, what this? What this? Flus? والله يعطيك السلام برحمة. Nie? Flus. A? Flus. Flus? Da. Perfekt. Damy pieniądze. No. Flus i flus. Flus. Mamy pieniądze. Tej gali. Słuchajcie, trzeba się stąd wydostać. Tam atar na południe, a tutaj sklep to i na Złerat. Tak jest. Tak wygląda ogólnie trasa przelotowa. Niskie zabudowania ze względu na to, że ogromny wiatr. Ciekawe, czy ja tutaj stopa złapię. Ponad 100 km do tego Ataru. Hit sezonu. To chyba czegoś takiego nigdy nie grali. Gość pyta mnie, czy ja, wiecie, od nich jestem, z ich tak zwanej parafii, czy muzułmanin. No mówi, że no nie muzułmanin, tak jak faktycznie jest. On mówi, przynosi kuchenkę gazową. Mówię tak, patrzę na kuchenkę, mówię, Turcja. No Turcja. On mówi tak, odpala i mówi tak, jak ty nie muzułmanin, to ty spłoniesz w ogniu. Kurde, tego nie grali. Gość, wiesz, komunikacja językowa, bariera językowa jest, ale to, co chciał przekazać, to przekazał. Zabawne. Chociaż, żeby była jasność, bardzo przyjaźni, bardzo życzliwi. Ale no zmiażdżył mnie gość tym, zmiażdżył mnie. Do ładowania na paski wciąż egzystują tutaj w Afryce, w wielu krajach.
W sensie we wszystkich chyba. حالك No, Halek. salam alaikum. ايوه لاباس عليك لاباس It's good. طارق لاباس حالك Ah, no, atar. عطار Oui. الله I hope. الله I hope. لا اله الا الله لا اله الا الله Dziękuję. عطار راسك من النار خيرك Rękę ściskam. الله Nie no, świr. الله Jeszcze raz ścisnę لا rękę. اله الا الله ايوه ما يوم ściskam القيامه rękę. ما تقول عني ما قلتها لك Wszystko dobrze. ايوه تم ولا كره لك انا قبر راسك من النار ما حدك حي لا تاكلك النار الاخر No możliwe, no. ايوه Wszyscy mnie próbują przekabacić, ty, na ich parafię. Ale jaja. A transport tu Atar. يا كرشي اهلا Salam alaikum. مرحبا شطارك يا كلبه Transport tu Atar. يا كرشي O, okej. 25. Wszystko jasne. Koszuleczką sobie. 20 koszuleczką sobie pokazałem i od razu widzę, ile to będzie. 25, 100 kilometrów. Dobra cena. Ile kosztuje litr diesla na takim wygwizdowiu w Mauretanii? Podchodzę, pokazuję. 500. Kuja. Nawet nie wiem, jak to się czyta. 5 zł za litr diesla w Mauretanii. Nie pytajcie, jaka jest jakieś średnie wynagrodzenie, bo na 5 milionów mieszkańców jest naprawdę skromne. Kierowniku, tutaj problem mamy tylko jeden. Jedyny. Że ruchu nie ma. Bo tak to wszystko bajka. Słońce, ciepło. Natura. Wszystko jak trzeba. Ale to opóźnienie pociągu wybiło mnie w ogóle z rytmu, bo wysiadłem, byłem tak skrajnie już zmęczony, w sensie senny, i do tego jeszcze nie miałem za bardzo miejscówy, gdzie spać, więc postawiłem namiot na jakiejś po prostu miejscówie wyrwanej z kontekstu sandałowego i po prostu tak się nie wyspałem, że to jest nieporozumienie. Tutaj jeszcze z rana gorąc, Jezu. Piec chlebowy, tradycyjny piec chlebowy. No ciekawe, czy pozwolą wejść i pokazać wam. Polonia, Europa. Uj, tradycjonalny piec, tutaj Mohamed pozwala pokazać. Zobaczcie, wypracowane piękna przestrzeń na to, żeby tutaj stanowisko, żeby tutaj robić te chlebki, a tutaj jeszcze zużyte, to się pokruszy, to się najwyżej doda, żeby się nie zmarnowało. Tak oto wygląda. No, ciekawie. Piekarnia tradycyjna. Zasada meczetów jest taka. Jak nie trzeba, są wszędzie. Gdzie nie spojrzysz, gdzie się nie obrócisz, to jest meczet. Ale jak potrzebujesz, bo chciałbyś sobie wziąć trochę prysznic, trochę się umyć, skorzystać z toalety, to za cholerę nie można namierzyć. Naprawdę. W tym Atarze to jest też dość ciekawe, bo tam ponoć jest świątynia chrześcijańska. Mauretania, moi drodzy, nie jest otwartym krajem na inne religie. Nie, w żadnym wypadku. Ja nawet nie wiem, czy tutaj wyznawanie innej wiary jest legalne. Mogę się mylić, sprawdzę to jeszcze, ale coś mi świta, że kiedyś takie prawo było. No zobaczymy. W sumie pierwsza ciężarówka na autostopie. No zobaczymy, czy to kurde wyjdzie. Chłopaki w pełnej obsadzie. Pozdrawiam. Czterech. To nie tyle... Nie wierzę, ty mordo. Tam ich 4 jest i on się zatrzymał. Ja tam będę chyba na tej wajcha do zmiany biegów siedzieć. Albo na tym, ale jaja. To są ziomeczki, ty. Komedia. Ty jeszcze cofa, czaicie? Dobra, mordo, już spokojnie. Salam alaikum. Tu Atar?
Salam alaikum. Opa. Salam alaikum. Opa. One second. Zobaczcie jak leci. Ależ Sahara, Mauretania, Savo. Przez Savo, czyli piękna, beautiful. Ale ładna. My name is Thomas. Your name? Komdem Mahtar. Komdem Mahtar. Shukran. Merci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób i ziomek herbatkę robi jeszcze. Na butli gazowej. Polanda. Czaj Mauritania, tradycjonalny. O kurde. Nie no, mistrz. To widzicie? Niesamowite. Jeszcze przeleję. A co, żeby wymieszać? Niesamowite. Profesjonalny. Nie no mi. Wyśmienita. Trzeba szybko pić, bo kolejnik co. Nie ma tu się delektować. Ale świetnie wymieszana. Czy woda kiedykolwiek z takiego baniaka będzie czysta, czy nie będzie czysta? Our chai boss. Jedziemy od godziny i to jest trzecie auto, które mijamy. Wyobrażacie sobie? Ale trasa. To wygląda trochę jak Colorado w Stanach. Ja bym tylko chciał powiedzieć, jaka Sahara jest zróżnicowana, że nie jest to tylko piasek, ale zobaczcie też skały. No, przepraszam, to jest skały, jakie różnice wysokości, półpustynie, pustynie skaliste, ogrom różnic. Ja to normalnie jak w kinie. Za to kocham, moi drodzy, jazdę tirem.
Tak zwane obowiązkowe przystanki. Kierownik musi wykonać je ze swoimi kolegami, którzy wiozą towar. Ciekaw jestem, co wiozą, nie będę im tam zaglądać, ale zauważcie, jakie chaty. Glina, glina i jeszcze raz glina, trochę kamienia i glina. No i trochę, rzecz jasna, z palmy, liści, po to, żeby dach przykryć. I takie to życie tutaj płynie. A jak dzieci widzą, że jedzie ciężarówka, to wszystkie biegną. Więc dzieci mają nadzieję, że coś im zleci. Powiem wam, że gdyby nie ta ciężarówka, to naprawdę kiepsko by było. Podejdźmy bliżej. Zobaczmy, cóż to za skała. Bazalt, 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 jeszcze raz bazalt. Ciężki kamień, twardy kamień do obróbki. Na tym nic nie wyrośnie. Chleba z tego nie będzie. Chłopaki chcieli moją kamerę. Wkłada do kieszeni i mówi tak: to ja wezmę. A ja mówię do niego: no to ja biorę twój telefon. I koniec. I po temacie. No i koleżka spękał, bo ja faktycznie, wiecie, wziąłbym jego ten telefon, nie? Zobaczcie, kiedyś było morze i możecie zobaczyć ślady skorupiaków odbite. Tak po prostu przy drodze, nie? Zobaczcie, jakie ciekawe. Koleżka palec rozwalił, krew leci. Mówi, żebym mu przemywał. Kurde, powiem wam, że w takich krajach z krwią to ja się trzymam z daleka. Wiecie dlaczego, nie? W sensie filozofem nie trzeba być. Że poziom zarażonych HIV-em jest tutaj po prostu ogromny. Brak świadomości, więc mówię do gościa: umyj wodą, mydłem, żeby nie było zakażenia. A ja mówię, że ja się boję. No jak ktoś mówi, że się czegoś boi, no to nie zmuszają, nie? W sensie nie zmuszają, no tak jakby nie oczekują, że to zrobisz. Ale temat bardzo, powiedziałbym, taki delikatny. No i pamiętajcie, w takich krajach od krwi to daleko. Jak najdalej, bo to wiatr powieje. Niekoniecznie musisz być zraniony i ta krew przejdzie, wiesz, na twoją ranę. Ale trzeba być po prostu ostrożnym w takich kwestiach. Alma tutaj, zobaczcie, jaki kamień z pustyni. Tak on się mieni. Tak się mieni. Chcę za niego 9000 złotych. O, tak o. 9000, tutaj taki niebieski kolor, zielony. Tutaj jest tak rdzawo, jakby jakieś metale. 9000 złotych, normalnie. Ziom. Można negocjować. My tutaj towar rozkładamy. Tutaj. Merci beaucoup. Attar, miasto. Attar. Ale droga słaba. Myślałem, że to trochę inaczej będzie wyglądać, ale niestety jest jak jest. Będziemy radzić. Trzeba znaleźć miejscówkę na nocleg, trzeba znaleźć miejscówkę, żeby był prysznic i woda. W sensie, no woda będzie jak będzie prysznic. Chyba, ale w sumie nie musi być. Chłopaki pojechali, ale przesympatyczni. Powiem wam, przesympatyczni. My jesteśmy teraz w Attarze. Bardzo przyjemny, jak to się mówi, klimat miejski, mauretański. A dlaczego? Panowie, chwila, moment, dajcie oddech złapać. Dlaczego przyjemny? Bo to taka autentyczność, która bije na prawo i na lewo. Jogurcik jakiś znajdziemy, bo wcześniej to jakieś takie słodzone te napoje, ale tutaj będzie lodówka. Salam alejkum. Uwaga, 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 kierownik idzie. Market namierzył. Jedyny market na ośce namierzony. Tutaj chłopaki się za mną ciągną. Mam tak zwany ogon. Ale teraz wszyscy idą się modlić, bo teraz jest czas modlitwy i teraz jest
większość pozamykana. Przerzuciłem się z tych napojów takich gazowanych na jogurty po prostu. Bo jogurty to jogurty. Tutaj jest mleko, tu jest jakiś w tym. Tutaj, ja wiem, że zaraz ktoś powie kierowniku, takie jogurty pitne to mają dużo cukru. Oczywiście, ale też mają tłuszcze i białko. Więc zawsze jest to coś odżywczego dla ciała. No i też kultury bakterii. Miejmy nadzieję, że te też tutaj są, które wzmacniają odporność. Koleżka mi tu zaproponował nocleg w jego przybytku. Tak zwana lokalna speluna zapewne. Pytam od razu, wiecie, nawet nie idę, tylko od razu pytam szefa, jaka cena. Mówi 100. W sensie, ja mówiłem wam w przeliczeniu na złotówki, 100 złotych. Ja mówię, no mordo, w Mauretanii 100 to ty, nie wiem, to wątpię, że to będzie wyglądało, wiecie, lepiej czy nie lepiej. Tutaj gdzieś jest pensjonacik. Może to będzie strzał w dziesiątkach, a może i kula w tak zwany sandał. Musée Universitaire. Jest, ale zamknięta. Ale jest. Ważne, że jest. Ale tego hoteliku nie ma co na mapie. Spotkałem taką Azjatkę z plecakiem, przy niej Francuzkę, taką starszą, która jeepem podróżuje. Ta Azjatka z plecakiem taka przestraszona jedzie w tamtą stronę, skąd ja dzisiaj przyjechałem, żeby wskoczyć do pociągu, do wagonu pasażerskiego. I taka wystraszona. Kurczę, czasami w ogóle jestem pełen podziwu ludziom, którzy podróżują i są tacy wystraszeni. W sensie widać po ich ciele, że są wystraszeni. Przejęci, wystraszeni, tacy, wiecie, aż z nich to emanuje. To nie jest dobre, bo ludzie wokół to wyczuwają i kurde, mam poczucie, że wtedy mają poczucie, że ten człowiek jest taki, wiecie, słabszy i można, nie wiem, coś mu zabrać, czy coś mu zrobić ewentualnie. Ja na przykład powiem wam, że kiedy czuję się słabiej i wiem, że na przykład coś mnie droczy, bądź czegoś się obawiam, to daję sobie 1 bądź 2 dni odpocząć, żeby złapać trochę do tego dystansu i się z tym oswoić. Nigdy jak nie jestem pewien terenu i coś mnie trapi, to nie idę. Bo kurde, to naprawdę widać. To naprawdę widać. Tu jest hotelik, bardzo ładnie wygląda. No zobaczymy, ile będzie kosztować. Tam jest jakiś kamp, w którym jest więcej turystów, chociaż mi turystów dzisiaj nie potrzeba. Ja dzisiaj mam się wyspać, uprać wszystkie rzeczy, zrobić porządek w plecaku. Koniec. Jutro jadę dalej sobie spokojnie. Nie mam ochoty najmniejszej rozmawiać z ludźmi. Chociaż tutaj ludzie w Mauretanii, oni nie są tacy, wiecie, rozmowni. Bardzo interesni. Ten gość, który pokazywał mi kamień, to nawet wymienił się ze mną w ogóle Facebookiem, żeby w przyszłości mi wysłać kamienie, w sensie je sprzedawać. Rozumiecie? No, bardzo interesni. Idziemy na hotel. Tutaj zapytamy. Ty, to jest ten mauretański Hilton jakiś, się wydaje. Proszę, pachnie jak mordo. Drzwi same się otwierają? Kurde, jaka reception. Dziku, macie mnie. Podoba mi się tutaj. Tylko pytanie, gdzie jest ktoś? Jak oni chcą zarabiać pieniądze? Pół godziny czekałem sobie, odpoczywałem na koleżkę, żeby ktokolwiek przyszedł. Nikt. A w tych małych miasteczkach, wioskach to wszyscy jak jeden brat. Muzułmanie. Tacy, wiecie, tacy hardzi, nie? Droga na moją nową miejscówę. Delikatnie tutaj tak w stronę trochę miasta. Salam alejkum. I tutaj zobaczymy, co tutaj będzie. Niezależnie jak będzie, to i tak pewnie zostanę. Aby woda była. Nawet może być zima. Bo jest gorąco, ale tutaj pali. Słuchajcie, 30 parę stopni. Nie to, co w Algierii czy w Tunezji, nie? Słuchajcie, kończę odcinek z prostej przyczyny, bo czas antenowy nam się kończy. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Ja idę tutaj do Bab Sahara,
tego ziomeczka. Jak będziecie tutaj, to też wpadnijcie. Może w kolejnym odcinku pokażę wam, jak ten kemping, salam alejkum, jak ten kemping wygląda mniej więcej. A teraz już kończę, bo no muszę po prostu poogarniać te wszystkie rzeczy. A mając z tyłu głowy kręcenie vlogów, jest to po prostu trudne. Hello, 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 bardzo ładnie. Tutaj kolega, to taki wyraz twarzy, taki wyraz twarzy, jakby chciał mnie popchnąć. Dobra. Bab, sach. Bab, sach, pa. Monsieur Babsa. Monsieur Bab, sach. Awi. Strong. No mordo, strong. Kierownik ćwiczy, zobacz jaka była. Widziałeś morda jaka była? No bada jaka była. A jest była, no. Kurde, twardziej, nie? Co? Kurde. Jesteśmy.